Wspomnienia zazwyczaj dla każdego z nas są sentymentalną wycieczką w przeszłość, nierzadko w odległe lata młodości, kiedy to marzyliśmy, żeby na przykład wyruszyć w podróż starą drewnianą koleją lub też podziwiać miejskie zaułki zza szyby zabytkowego tramwaju. W tym filmie pokażemy Wam, że nawet w kojarzonej z imprezowym życiem Majorce można namiastkę takiej sentymentalnej podróży przeżyć. I to z jakimi widokami za oknem. Zatem serdecznie zapraszamy na ten swoisty powrót do przeszłości. Wyruszamy z miejscowości Can Pastilla w kierunku stolicy autobusem linii 35, żeby dostać się na Plaza de España, czyli Plac Hiszpański w Palmie. Only cash? Gotówka tylko? Właśnie lecimy z miejscowości Can Pastilla na Majorce do Palmy de Mallorca, czyli do stolicy Majorki, prawda? Autobusikiem linii 35. Zapłaciliśmy 2 euro od osoby. Co ważne, no nie można płacić kartą, a z tego co dało się wyczytać w internetach, to ponoć można spokojnie kartą płacić. Nie wiem, czy coś mają z czytnikami tutaj nie tak. W każdym razie nie można płacić kartą, trzeba było zapłacić zwyczajnie gotówką. Czas przejazdu to około 30 minut, prawda? Miejsca siedzące są nie ma tłoku, bo jesteśmy poza sezonem w listopadzie, także z tym jest akurat luz. Jesteśmy już w Palmie, znajdujemy się właśnie na dworcu, z którego będziemy ruszać do miejscowości Sóller, do której się dzisiaj wybieramy. Właśnie Beata zakupuje i nasi znajomi bilety. Bilety kosztują ile? Ale to jest łączony bilet już? I na tramwaj. To są łączone bilety i na tramwaj, i na pociąg do miejscowości Sóller i Port de Sóller, czyli to można sobie wykupić tylko do miejscowości Sóller, a można sobie też wykupić do miejscowości Sóller i do portu Sóller. I to są takie właśnie łączone bileciki. Tak to wygląda. Michał mówi, że dalej, że idziemy dalej. A pociąg wygląda tak. Już jest wszędzie pełno. Pełno? No pełno. Wracamy do tyłu. Im tak. bardziej do przodu, tym bardziej jest zatłoczone. Michał! Poza tym, co za różnica? Z tyłu, z przodu? Dla Michała bardzo istotna różnica. Pociąg taki fajny, gustowny, no w takim stylu retro można to tak nazwać. W stylu Orient Expressu, tylko że zdecydowanie na... Bez morderstwa. Bez morderstwa i na krótszej trasie, o, może tak. Dostaje się taką uloteczkę, taka się pani pyta, o której się wraca, prawda? Nie wiem, czy to jest ważne, czy to jest tak istotne, bo my powiedzieliśmy, że wrócimy ostatnim o 17, tak? Ale być może jest tak, że można wcześniej wrócić, że to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało. Na trasie pociąg zatrzymuje się na chwilę, na taki punkt widokowy tutaj w tle Sóller, miejscowość, no i góry. Fajne miejsce na zrobienie sobie kilku pamiątkowych zdjęć. Po przyjeździe do Sóller można od razu udać się na przystanek tramwajowy, jeżeli ktoś ma właśnie wykupioną opcję z podróżą do Forte de Sóller, bądź też rozejrzeć się po mieście, a później pojechać, ponieważ tramwaj kursuje dość często, nie trzeba od razu jechać. Pojedziemy tam i szybko wysiądziemy i szybko pójdziemy na dwójkę. Dobrze, zgadzam się. Oj, bardzo proszę. Nie protestuję. Pytanie teraz takie, Tak. czy my się wszyscy tu zmieścimy do tego tramwaju, bo ludzi jest sporo. Ale tam jest dużo wagoników Wszyscy też. czekają. Jest teraz kurs o 12, nie? No a później jest to ile? Chyba co godzinę. Co godzinę. Chcecie od razu jechać? Chyba ja. Od razu. No widzisz, co godzinka. Decyzja zapadła. 12. Jedziemy 13, teraz do 14. Port de Sóller. Jadymy do Hogwartu. Wingardium Leviosa.
A tak to wygląda z perspektywy motorniczego, prawda? Tutaj motorniczy siedzi, jest krzesełko, jest chyba kierownica, jakieś wajchy są, nie wiem, ja się tam na tym nie znam, ale coś takiego tu jest. A tramwaj całkiem gustowny, klimacik retro oczywiście, elegancko. No i udało nam się dotrzeć do Port de Soyer. Jechaliśmy tu łącznie około 1,5 godziny. Jeszcze trzeba było czekać na tramwaj, czyli gdzieś około 2 godziny drogi. A teraz priorytetem jest dla nas to, żeby ogarnąć jakiś lokal, napić się czegoś, bo jednak 2 godziny drogi. W drodze nie wzięliśmy sobie nic do picia, także trochę nas suszy. I idziemy zobaczyć, co tu jest ciekawego w tym miasteczku, także zapraszam. No i udało nam się znaleźć tutaj taki fajny lokalik przy porcie. Tutaj jest port. O i przyszło piwerko. Gracias. Co w niektórych lokalach nie można było niestety usiąść tylko na piwo, ponieważ jest pora obiadowa i już mieli przygotowane zastawy pod obiad wszędzie w restauracjach i co jest zrozumiałe o tej porze obiadowej, no tak się dzieje i tak to wygląda. Teraz próbujemy się dostać na punkt widokowy w Port de Soyer, który znajduje się tam, gdzieś tam się znajduje, ale tędy nie można dojść, bo jak kolega tu właśnie powiedział, że tam jest co? Brama jest, ja? Teren wojskowy. No, teren wojskowy jakiś jest i nie można się tam dostać, także spróbujemy wbić się gdzieś tam na górę pomiędzy te budynki. Nad tymi budynkami tam prawdopodobnie jest droga i tam będzie można chyba się dostać na ten punkt widokowy. Mamy taką przynajmniej nadzieję, że się tam właśnie dostaniemy. A my idziemy tu tak. Co ty robisz? A ta dostała w głowę aparatem. Bolało? Nie. Przeżyje. No takie fajne tu są urokliwe uliczki, schody, zakamarki, także spinamy się do góry i zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Pogoda dopisuje przede wszystkim, jest cieplutko, jak już wiecie, jesteśmy tu w listopadzie, a temperatury ile może być, Beata? Około 25 nawet może być, nie? No bo jest gorąco, naprawdę jest gorąco, ale bardzo przyjemnie. Na ten punkt widokowy idzie się w tą samą stronę co do Muzeum Morskiego, które tutaj jest za moimi plecami w Port de Soyer. Tutaj mamy takie fajne tarasiki widokowe po drodze z ławeczkami, z wzglądem, prawda, na tutaj cały port. Otoczenie też jest bajeczne wręcz. Pięknie to wszystko wygląda, także można przystanąć, podziwiać widoki, odpocząć chwilę na ławce, bo naprawdę warto. Idziemy teraz wyżej ciut, no później już tam jest strefa militarna, także nie da się dalej tam wejść jeszcze. A tu jest właśnie wspomniane wcześniej przeze mnie muzeum. Nieczynne. I nieczynne dzisiaj, bo jest otwarte w jakie dni? Zimie od czwartku do niedzieli. No, a tu jest ten punkcik widokowy. Port de Soyer z pokorą dziecka leży wtulony w troskliwych objęciach pasma górskiego Serra de Tramontana, które jest wyjątkowe co najmniej z 2 powodów. Jednym z nich jest wpisanie go na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a drugim to, że tu znajduje się najwyższy szczyt Majorki i całych Balearów, czyli Puig Mayor. Port de Soyer jest też cenioną bazą wypadową na pobliskie szlaki i bardzo popularnym turystycznie miejscem. Dlatego w sezonie to miejsce aż kipi od turystycznego życia. Z centrum warto wybrać się do latarni Faro de Cap Gros, położonej przy zachodniej części wejścia do portu. Niestety do latarni nie można wejść, ale ze wzgórza, na którym stoi, rozpościera się piękny widok na zatokę i na Port Soyer. Zresztą lokalizacja portu sprawia, że na każdym niemalże kroku doświadczymy tu pocztówkowych widoków. Fajny klimacik mają te uliczki tutaj w Port de Soyer. Te budynki z kamienia, no
przywołują nasze wspomnienia z Andory, prawda? W Andorze też w podobnym stylu były wybudowane domy, pewnie, a pan mi tu przeszkadzał. Kuntówka jakoś szlifierka włączył. No ale trzeba pracować. Nie wszyscy są na wakacjach. Są tacy, którzy muszą pracować. Miasteczko, czy też port de Sóller jest bardzo przytulnym miejscem, prawda? No. Aczkolwiek też bardzo sennym. Przynajmniej teraz właśnie w listopadzie po sezonie tak to wygląda. No i nie dość, że listopad to jeszcze jest Ludzie środek leniwie dnia, tutaj, także jest ludzie 14. leniwie się przechadzają, prawda, promenadą, czy też uliczkami tego miasteczka. Powolne życie się bardzo toczy. Pan na gitarze tam na promenadzie przygrywa muzyczkę przy lokalu. W lokalach też jest tak raczej pustawo. Nie fajnie, jeżeli chodzi o zwiedzanie, to właśnie poza sezonem jak najbardziej wskazana opcja. No bardzo fajnie tutaj wygląda, a my powoli się będziemy zbierać na tramwaj i polecimy z powrotem do Sóller. Sóller. W Południu też mamy takie pagórki fajne, nie przy wandrusowej chacie, ale no jest to nieco inne, że tak powiem, od tych. No zgoła inny. Ale fajne rybki se tutaj pływią. I kaczki. Ale duże ryby. Co to są, łososie jakieś? Ale nie, to nie ma chyba łosoś. Kurde. Tramwaj podjechał. Część wagonów z tramwajowej floty to ponoć oryginalne wagony z 1912 roku. Jest też kilka kultowych wagonów sprowadzonych z samej Lizbony. A gwoli ciekawostki dodam, że kiedyś tymi tramwajami poza ludźmi transportowano chociażby ryby czy węgiel. Znajdujemy się w Sóller przed kościołem świętego Bartłomieja na Placu Konstytucji. Kościół pochodzi z przełomu XIV i XV wieku, a sama fasada powstała dużo później, zaprojektowana na początku XX wieku przez ucznia Gaudiego, który współpracował z nim przy budowie Sagrada Familii w Barcelonie. Nie wiemy, czy można wejść do środka, sprawdzimy. Qué bonito me parece. Sóller, prócz niewątpliwego uroku tutejszych zabudowań i uliczek, znany jest głównie z uprawy pomarańczy, a przez samych Hiszpanów ten rejon nazywany jest wręcz pomarańczową doliną. Ze względu na żyzność gleb i specyficzny mikroklimat, ponoć smak tutejszych pomarańczy jest nad wyraz wyjątkowy i zupełnie odmienny od tego, który powszechnie znamy. Dlatego podczas wizyty w Sóller koniecznie spróbujcie pomarańczy. Nam przez zwykłe roztargnienie niestety doświadczyć się tego smaku nie udało. Jako że lubimy lody, kupiliśmy sobie lody tutaj przy dworcu kolejowym. Lody są ponoć dobre, nie wiem jeszcze, że nie jadł, ale zaraz sobie wezmę, bo Beata już je. Beata ma orzechowy i on ma stracciatella. Ale faktycznie jest taki, widzę, że jest taki aż, wiesz, twardy. W sensie gęsty takim. No, pyszne są, faktycznie. Pokaż mi twojego. Lody pyszne. Picobello, możemy polecić ten lokal tutaj, Bar El Tren. W
W nawiązaniu do historii tego miejsca warto wspomnieć, że drewniany pociąg do Sóller jeździ nieprzerwanie od 1912 roku i od wtedy to miasto nabrało właściwego priorytetu na Majorce. Pociąg znacznie usprawnił transport cytrusów z Sóller, dlatego potocznie nazywany był też ekspresem witaminy C. Jak powstały właśnie te tory, to było to bardzo łatwe. Wcześniej, żeby się tu dostać, trzeba było długą wyprawę w górach przebyć, żeby się dostać do tego miasteczka. Trochę mi to przypomina Ruta del Cares. Tam też dopóki jak droga powstała w górach, to dopiero zaczęło być dobrze skomunikowane. To było chyba 100 kilometrów, jeżeli się jechało przez góry naokoło, żeby ominąć góry, a jeżeli przez góry, to było 8, tak? Chyba czy 11, coś takiego. I teraz już podobno nie powstał pamiętam. jeszcze jakiś nowy tunel tu, przez który normalnie auta przejeżdżają, ale też tego nie było i też właśnie musiały samochody jeździć gdzieś naokoło górami i w tym tunelu jeszcze też nie mieszczą się wszystkie tam ciężarówki, mają tam jakiś zakaz, czy ta wysokość, no to też muszą się wybrać taką zwykłą drogą w górach. Tutaj wchodząc na dworzec PKP, w oczekiwaniu na pociąg można trochę poobcować ze sztuką, bo jest galeria Picassa, która jest za darmo. Po prostu się wchodzi i można podziwiać dzieła Picassa. Jak to Picasso robił rzeczy dziwne, niesymetryczne. Pierwsze wrażenie to takie jakby dziecko to robiło, prawda? Zresztą tutaj na przykładzie zobaczcie sobie te jego dzieła. No, taki zmysł miał po prostu Picasso. No tu sam Picasso jest i właśnie przyozdabia taki garnek. Tu również z fajeczką, ale z zamiłowania. Tutaj mamy na peronie jeszcze jedną galerię z dziełami Miro, który jest słynnym artystą tego regionu. Muszę zobaczyć, jaki mamy autobus do Palmy do nas. Z Palmy do nas? Wsłuchani w stukot kół wolno snującego się po torach pociągu, kończymy tę sentymentalną podróż w czasie. Życzymy Wam wszystkiego dobrego i zachęcamy do subskrypcji oraz wszelkiej aktywności na naszym kanale, ponieważ takie wsparcie niezwykle nam pomaga. A teraz już do zobaczenia gdzieś w świecie i do zaś. De Sóller, nie de Sóller, de Sóller. Samą stronę co do Muzeum Morskiego tutaj w Port de Sóller. Port de Sóller. Migdały, grejpfruty i migdały właśnie, powiedziałem już migdały, oliwy i są migdały. I co jeszcze jest? Migdały. Migdały. I się migdalili tu w ogóle.